Year of the Tiger. Takie mydło i taka woda będą bohaterami dzisiejszego odcinka. Year of the Tiger, mydło roślinne. Odpowiedzialny za to mydło jest Hendrix Classics and Company. Amerykańskie mydło 113 gramów. Mydło całkowicie baza roślinna, nie ma tu żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Zapach. Mydło użyczone przez Marcela, jak również woda, za co bardzo dziękuję. Będę miał okazję pokazać dzięki Marcelowi szerzej to mydło. Zapach zielony, trochę kadzidlany, jakby się czuło jeszcze taką żywicę. Year of the Tiger, rok tygrysa, proszę Państwa, piękne pudełeczko, bardzo ładna ta naklejka jest świetnie to wykonane, jak na mój gust, bardzo ładnie. Takie mydło, jak również woda. Year of the Tiger, bardzo ładna grafika. Ogolę się dzisiaj również brzytwą, którą użyczył Marcel. Będzie to brzytwa Thier Isar 7/8 cala. Duża brzytwa. Mydło wklejam do miseczki. Proszę spojrzeć, jest na dnie. Pędzelek. Ostatnio mój wół roboczy Semogi Pegasus z takim fajnym włosiem. Zobaczymy, jak się sprawuje to mydło. Tym bardziej w składzie przeczytałem, że jest tam glinka bentonitowa oraz zaleję trochę. Widzicie co, skład warto Wam przytoczyć, bo jest dosyć ciekawy. Jest bardzo krótki, tutaj jest 15 składników, ale tutaj występuje właśnie glinka bentonitowa, masło shea, masło kokum, kwas stearynowy. Występuje również na pierwszym miejscu, jest sok z aloesu, gliceryna, olej palmowy. Bardzo krótki skład, który tutaj widać, króciuteńki. Zobaczymy, podobnie jak w mydłach Wickham, zobaczymy, że ten krótki skład, prosta receptura przełoży się także na takie dobre golenie, jak przy użyciu wspomnianego wcześniej mydła Wickham, czyli piana. Powstaje właściwie natychmiast. Na razie jest to, spójrzcie, szampon. Zobaczymy, co się będzie działo w trakcie wyrabiania, na ile to mydło stworzy nam bardziej jednolitą pianę, bardziej błyszczącą. Na pewno czuje się tu jakąś żywicę na 100%. Zielone akcenty także tu są. Piana jest lekka, ale zaczyna się robić bardziej zwarta. Patrzcie. Myślę, że warto dodać trochę wody. Tworzenie piany, jak widzicie, z tego mydła nie jest trudne. Mydła, o ile się nie mylę, nie są dostępne w naszym kraju. Amerykańskie mydło 113 gramów w ładnym słoiczku, prostym, skromnym, ale za to jest ciekawa szata graficzna. Ciepły zapach. Na pewno też wyczuwa się tutaj liście tytoniu, nie kwiaty, bo kwiaty tytoniu pachną inaczej niż liście z tej rośliny. Trochę jakbym wyczuwał jeszcze kadzidło. Taki kadzidlano-bursztynowy zapach. Trochę z akcentami zielonego. Z zielonymi, świeżymi akcentami. Patrzcie, co się dzieje. Mydła jeszcze trochę jest na dnie miski. Chciałbym je wyrobić całe.
żaden problem, jak widzicie, zrobić dobrą pianę z tego mydła. Jeszcze trochę mydła jest na dnie. Piana zaczyna już się fajnie ciągnąć. Cała micha dobrej piany. W krótkim czasie, kilka minut. Brzytwa to jest jedna z 5, które użyczył mi Marcel. Już prezentowałem Wam brzytwy od niego. Brzytwy Thier i Sar. Teraz będzie to brzytwa Spartacus 7/8 cala. No dobra. Cała micha wypełniona fajną pianą, nadmiar zgarnę. Pędzel wypełnił się w całości, dokładnie knot wypełnił się w całości tą pianą. Świeży zapach zielony, kadzidlano-bursztynowy. Wcześniej, przed filmem, po kąpieli wtarłem zarost olejek Trident Hill, żeby zarost miał czas zmięknąć. Patrzcie. W trakcie wyrabiania twarzy, piany na twarzy, ta piana jeszcze bardziej staje się taka, jak widzicie, jeszcze bardziej ciągnąca, zwarta, bardziej śliska. Mydło na bazie roślinnej, bez grama zwierzęcych tłuszczów. Delikatny, ale wyczuwalny zapach jest. Zmiękczony olejkiem zarost, napędzlowana twarz. Zobaczymy, jak brzytwa wspomniana Thier i Sar się spisze razem z tym mydłem. Brzytwa, a czekajcie, dokładnie wytrę ręce, żeby Wam pokazać, żeby ta cenna brzytwa nie wyśliznęła mi się z rąk. Szlif, podobnie jak w tej Buchefal, którą pokazywałem Wam w którymś odcinku wcześniej, grzbiet jest nacinany, to jest szlif diamentowy. Czoło jest właśnie takie hiszpańskie, ale nie jest wydrążone na okrągło, tylko tak agresywnie pod kątem, widzicie? Czubek jest, kolec jest niezatępiony. Pod spodem mamy pilnik. Na wierzchu pilnika nie mamy. Brzytwa jest wykonana na lustro, na wysoki połysk. Jak widzicie, złocenie Spartacus oraz znak zastrzeżony. Piękna, piękna brzytwa. 7/8 cala szeroka. Taka w sam raz. A okładki są zrobione z drewna oliwnego. Proszę spojrzeć. Zobaczymy, jak goli. Proszę bardzo. To jest brzytwa, którą wyjąłem z pudełka, której nie ostrzyłem. Nawecowałem ją tylko na pasie z ruskiego juchtu. I tak
Tak, goli jest tak fabrycznie naostrzona. Przekładamy w drugą rękę i lecimy drugi policzek. Proszę. Brzytwa bardzo ostra, fabrycznie już jest zrobiona tak, że możemy się golić. Ścina zarost w sposób łatwy. Fabrycznie naostrzona brzytwa. Kiedyś różnie bywało z brzytwami Thierry Sar. Teraz mamy jakość znacznie lepszą niż jeszcze kilka lat temu, jeśli chodzi o tego producenta. Proszę zobaczyć. Mydło ma zapach taki ciepły. Ciepły zapach. Czuje się właśnie jakąś żywicę. Ja wyczuwam jakąś żywicę w tym drewnie. Żywicę z drewna, wiadomo, w tym mydle. Myślę, że to mydło zmiękcza zarost poprawnie. Nie jest to pierwsza liga, ale zarost jest zmiękczany poprawnie. Nawilżenie po ściętym zaroście pozostaje, tekstura pozostaje miękka, a poślizg taki średni może być. Nic złego się nie dzieje, jeśli chodzi o brak poślizgu. Ale mam wrażenie, że mydło w trakcie golenia odrobinę mi przysycha. Do drugiego przejścia dodam trochę wody. Być może, że do wyrabiania piany użyłem za mało wody, bo glinka bentonitowa też w pewnym stopniu tą wodę chłonie, ale ułatwiając później poślizg narzędzia na skórze. Mydło przysycha mi na skórze. Zobaczę, dodam wody do drugiego przejścia. Zobaczę, ciekaw jestem, czy to coś zmieni parametry mydła, czy nie zmieni. Jak widzimy, spłukuje się z narzędzia ładnie, nie zostawiając śladów. No więc dodaję kilka kropli wody. Zobaczymy, co się będzie teraz działo z pianą. Piana jakby bardziej stała się, widzicie, błyszcząca, jeszcze w większym stopniu. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Teraz widać, że już tej wody jest więcej w pianie. O właśnie o to mi chodziło, o taki efekt. Zwiększy się możliwość poślizgu brzytwy na skórze kosztem ochrony. Zobaczymy teraz przejście pod włos, pokaże nam Thierry Sar. Lekko uśmiechnięta brzytwa jest wrażenie prostej krawędzi tnącej, ale ta krawędź jest leciutko uśmiechnięta, gdybyśmy tak chcieli spojrzeć. Podobnie jak lekko uśmiechnięty jest grzbiet. Ja też się uśmiecham, goląc się takim pięknym narzędziem użyczonym przez Marcela.
Jest znacznie lepiej teraz. Teraz już się poślizg znacznie się poprawił. No już jestem, można powiedzieć, bardzo dobrze dogolony. Brzytwa wykonana ze stali C135 Carbon Song. Z takiej stali Thierry Star robi swoje brzytwy. Również brzytwy produkowane przez Thierry Star Grelo też są wykonane z tej stali. W tamtych brzytwach na puncy zamiast korony, którą tutaj widzicie, jest dzwoneczek Grelo, dzwonek. Brzytwa, jak widać, długi blank to ten obszar roboczy, gdzie za jednym razem możemy ściąć szerzej. Jest dłuższy niż w stosunku do takich brzytew 6/8 cala. Bardzo ładnie. Brzytwę wycieram w gąbkę z wiskozy, z celulozy. O proszę. I drugie przejście przebiega bardzo przyjemnie. Delikatny zapach mydła wciąż się unosi w łazience. Nie jest to jakiś przytłaczający zapach, przyjemny zapach, taki kadzidlany, trochę zielony. Gdzie odrobinę czuć i właśnie wyczuwalny, znaczy nawet nie odrobinę, wyczuwalny jest tytoń, liście tytoniu. Tak to wygląda. Jak widzę, mydło w cudzysłowie lubi wodę. Że te parametry piany po dodaniu wody, większej ilości wody, poprawiają się. Piana nie jest taka puchata, nie jest taka zwarta, jest bardziej luźna, ale mokra piana za to w znacznie lepszym stopniu ułatwia poślizg brzytwy i ta większa ilość wody również zwiększa zarost w większym stopniu. A piany, jak widzicie, z tej ilości około 3 gramy, może trochę mniej, to jest duża ilość piany z zapasem. Nic nie trzeba dociskać, wyciskać pianę. Na spokojnie wystarczy nam na 3 przejścia. Jak widać, piana nie gaśnie, jest cały czas mokra. Zachowuje właściwości w miseczce, tak jak na początku wyrabiania. Teraz już jest dobrze wilgotne, bo poleciało mi trochę piany na koszulkę. Muszę to wytrzeć. Dobra piana. Taka, jaką robią
barberzy tureccy zauważyłem, że robią taką właśnie mocno mokrą pianę. Na filmach, na YouTubach. Trzecie przejście. No już jest, teraz już jest perfekt. Bardzo jest już teraz dokładnie gładko. Piana na okularach nie służy. O, już jest trochę lepiej. Maznąłem pędzlem. Jak widać, brzytwa jest fabrycznie ostra. Od producenta przychodzą brzytwy, teraz Thierry Sal, gdzie kiedyś trzeba było się jeszcze przyłożyć, żeby je wyostrzyć nową, a tutaj mamy brzytwę fabrycznie z pudełka, z tego ładnego skórzanego pokrowca. Jest gotowa brzytwa do golenia, tylko nawecować i się można golić. Teraz już trzecie przejście, trzecie nałożenie piany, to skórę mam już zmiękczoną tip-top. O, jest bardzo ładnie. Matowa, nawilżona skóra, mydło bardzo fajnie nawilża skórę. Tylko trzeba odpowiednio nawilżyć pianę. Super. Blank tak długi, że można również też spłukać pod bieżącą czystą wodą. Bez obawy, że woda dostanie się tutaj do pivotu, do zawiasu. To brzytwie nie służy. Najlepiej, żeby woda sięgała w tym obrębie, a tutaj już unikajmy, żeby nie moczyć tego obszaru brzytwy. Bo to zawiasowi nie służy. Ja też nigdy swoich brzytew, jeśli chodzi o zawias, nigdy przez te wszystkie lata nie smarowałem zawiasu, bo brzytwy Thierry Sal tutaj między okładkami a blankiem są podkładki z mosiądzu, bądź z brązu, bądź z miedzi. Tu z jednej i z drugiej strony jest okładka, podkładka i dopiero jest blank. Podobnie z drugiej strony. Jedynie z tego, co wiem, o ile się to nie zmieniło, to Thierry Sal nie stosuje podkładek w okładkach wykonanych z rogu. Sam mam taką brzytwę. Z czarnego rogu i tam podkładek nie ma. Takich z brązu bądź z mosiądzu czy z miedzi, nie wiem dokładnie jaki to jest metal. I tak to by wyglądało golenie świetną brzytwą w 3 przejściach z dobrym mydłem HC&C Rock Tygrysa, Year of the Tiger. Amerykańskie mydło niedostępne w naszym kraju. Brzytwa zostaje ładnie umyta, zapłukana pod strumieniem wody. I tak
Spójrzcie, pokażę Wam polerowany blank po spłukaniu. Patrzcie, kropla wody. Nie trzyma się prawie woda na takim blanku, który jest polerowany na lustro. Widzicie? Nic, to woda spływa jak po kaczce. Ja tu nie wycierałem tego. Mogę Wam pokazać jeszcze raz. Spłukam stronę, która nie ma graweru. Proszę. Woda się nie trzyma. Spływa. To też zabezpiecza przed korozją. I tak to wygląda. Gdybym miał oceniać to mydło, to dałbym takie mocne 8 na 10 punktów. Nawilżenie po samym mydle, po samej pianie fajne. Nie odczuwałem żadnego wrażenia szczypania, dyskomfortu zero. Piany zostało jeszcze w miseczce. Miska pusta, a piany zostało jeszcze tyle w pędzelku. Zobaczmy parametry, ale najpierw jeszcze mogę użyć też jako balsamu. No, teraz rozprowadza się jeszcze lepiej na skórze. Proszę bardzo. Fajne, spokojne golenie, bez napinki. Piana jeszcze zostało po 2,5-3 gramy mydła. To jest taka piana. Tyle piany. Dobrej jakościowo ciągnącej się piany. Mydło solidnie zrobione. Bardzo ładna graficzna szata. Fajny zapach. Taki właśnie zielono-bursztynowo-kadzidlany. I tyle. Woda po goleniu. Year of the Dragon. Splash 100 ml. Henry's Classics and Company. Taka woda. Jak widać, jest całkowicie przejrzysta. Tutaj nie ma żadnej zawiesiny, żadnych jakichś olejków widocznych. I też jest krótki skład. Woda, alkohol denaturowany, zapach polisorbat 80. Tyle producent wskazuje, że jest w tej buteleczce. Zobaczymy, jak się dozuje. O proszę, tak się dozuje. Dezynfekcja. Jak czuję, tego alkoholu jest sporo. I tak to zakończyłem golenie zestawem z Ameryki od Marcela. Tymczasem dziękuję, zapraszam ponownie, zapraszam do komentarzy oraz do subskrypcji. Miłego weekendu, przyjaciele. Bądźcie zdrowi, pozdrawiam.